Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Podróż do świata nauki. Podróż do świata nauki rozpoczynamy od dwóch bohaterów. Przedstawiam Wam tych dwóch bohaterów. Jest to wioskowy mędrzec, no i pewno widzicie, że jest to globus, kula ziemska. Zaczynamy bajkę. Pewnego dnia wioskowy mędrzec cały dzień myślał. Zdarzało mu się bardzo często myśleć o różnych sprawach i rzeczach, bo był bardzo mądry w wiosce, w której mieszkał. Ale tego dnia sprawa była tak ważna i istotna, że postanowił udać się do całej kuli ziemskiej. No ale jak wiadomo, stał na kuli ziemskiej. Jak się z nią skontaktować? Pomyślał, że najlepiej będzie, jak porozmawia z globusem. Globus jest odwzorowaniem kuli ziemskiej, więc pewno wszystko mu powie na temat ten, o który mu chodziło. I spotkał globus. Globus podarował mu jego dziad, a dziadowi jego dziad, więc był ogromnie ważny. I na pewno wiele w życiu widział, bo był bardzo stary. Więc wybrał globus jako uosobienie kuli ziemskiej. Witam Ciebie, rzekł. Witam. Wiele lat w ogóle na mnie nie zwracałeś uwagi. No nie zwracałem na Ciebie uwagi, bo wszystkie sprawy i rzeczy, które miałem każdego dnia, dotyczyły wsi, w której mieszkam. Ale teraz jest bardzo ważna sprawa i rzecz. I od 3 dni wąs podkręcam. Zastanawiam się, co odpowiedzieć takiej małej dziewczynce, która do mnie 5 dni temu przyszła, a ja już od 3 dni o tym myślę. A z jakim pytaniem przyszła do Ciebie, wioskowy mędrcu? Ona mnie po prostu zapytała, skąd ja biorę swoją mądrość i czy ja kiedykolwiek byłem w świecie nauki. Bo jak wiesz, świat nauki mieści się w świecie poznania, no ale skoro mam tyle dobrych odpowiedzi sprawdzających się w życiu, to ona mnie zapytała, czy ja byłem w tym świecie nauki. A byłeś? To jest dobre pytanie. Może i byłem, ale nie wiem. Skądś do mnie te odpowiedzi przychodzą i powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem skąd. No to może czas się zastanowić, skąd one przychodzą. No, może i czas. Rzeczywiście. Ale najchętniej to bym odbył podróż do świata nauki, by móc w sposób profesjonalny, właściwy odpowiedzieć dziewczynce. Bo wiesz, ona musi odpowiednio zdać egzamin z tego, co pani jej zadała, bo ma napisać wypracowanie. To bardzo znacząca dla niej sprawa. Wiesz co? To może ja Ciebie zaproszę do świata nauki. Chcesz ze mną tam pojechać? No tak, oczywiście. Ale czy dużo nam to czasu zajmie? No wiesz, zajmie tyle czasu, ile zajmie. Najważniejsza jest Twoja chęć. Oczywiście, mam chęć. Czy teraz już możesz ze mną pojechać do świata nauki? Tak, oczywiście, mogę. Ale muszę Ci coś zdradzić, powiedzieć. Skoro wyraziłeś chęć,
zostaniesz przed tymi drzwiami, które tu widzisz. No właśnie, zauważyłem, że jakiś czas temu pojawiły się takie drzwi. I mam przed nimi zostać? Tak, masz przed nimi zostać i zaglądać przez dziurkę od klucza. Ale mam takie swoje umiejętności. I tak pojedziesz ze mną i będziesz ze mną w tym świecie nauki. Jak to? Z jednej strony będę tu zaglądać, a z drugiej strony z tobą pojadę? Jak to jest możliwe? Wszystko jest możliwe, a na końcu ci wszystko wyjaśnię. No dobrze, dobrze, w porządku. To nastawiam się, patrzę, zaglądam w tą dziurkę od klucza. A ty gdzie będziesz? No, ja będę z tobą, ale po tamtej stronie. Rozumiem. I globus szybciutko powędrował tam za drzwi. A wioskowy mędrzec został i zaglądał przez dziurkę od klucza. Naraz zobaczył, że za drzwiami on też był. Przedziwne. Skąd ja się tam wziąłem? Ale pewno mi to wszystko wyjaśni globus na końcu podróży. Wow! Co ja widzę? Jaki ten świat jest piękny! Co widzisz? Zapytał globus. No, widzę tak dużo różnych świateł. Każde z tych świateł ma różny odcień, mnóstwa przepięknych kolorów. Co to może być? Światła, rzekł globus. Światła. No widzę, ale myślałem, że może się jednak mylę. I jednak światła, rzekł globus. Co one znaczą? No widzisz, to wszystko są przyszłe odkrycia. Takie światła? Zielone, niebieskie, fioletowe, pomarańczowe, różowe, białe. O! Tam jest nawet biały kolor. Ale jak jest biały kolor, to wszystkie te kolory zwracają się ku białemu i właściwie są z nim w jedności i jednością. Tak to czuję, rzekł. Tak jest, faktycznie. Wszystkie kolory zawierają się w jedności i są rozszczepieniem białego koloru. Dobrze widzisz. Ale czy możesz mi powiedzieć, możesz mi pokazać, co się zawiera pod każdym z tych kolorów? No jak to co? Przecież jesteś w świecie nauki. Wiadomo, że zawiera się jakieś odkrycie. Ojej, ale kto te odkrycia zrobi? A, ci, którym jest to przeznaczone. Nie wiedziałeś o tym? No wiem, oczywiście. No tak, no w sumie to jest zasadne. Odkryją to ci, którym jest to przeznaczone i pewno dadzą to wtedy ludziom, dadzą tym, którzy tego potrzebują. Ciekawe. Same światła. Gdzie jestem? No jak to gdzie? W świecie nauki. I tak wygląda świat nauki. Złożony jest ze światła, z różnokolorowych świateł. A w którym wymiarze jestem? W szóstym. Tak wygląda świat nauki w szóstym wymiarze. To rozumiem, że mnie przeprowadzisz do 5., 4., no bo w 3. to jestem i zaglądam przez dziurkę od klucza. Oczywiście, że cię zaprowadzę i doprowadzę. W 6. wymiarze tak to wygląda. Tak wygląda. Jest to wibracja, kolor danego odkrycia. Pięknie, cudownie. Jakie cudowne wzory tworzą te kolory. Naprawdę,
Mógłbym tu być cały czas. Zostać w tym 6. wymiarze. O, daj spokój. Trzeba, żebyśmy przeszli do 5. wymiaru. A co się będzie działo w 5. wymiarze? No, w 5. wymiarze to... Pamiętasz taką bajkę o pomysłowym Dobromirze? No tak, pamiętam. No i co się działo? No jak pomysłowy Dobromir miał pomysł, to coś w jego głowie chciało zaistnieć i coś do tej głowy stukało. Pamiętam. No i... O, widzę! Rzeczywiście, tyle głów! To wszystkie te światła stanowią jakieś czyjeś głowy. O, w tym świetle jest aż 7 głów, a w tym jasno-zielonym jest 12 głów, a w tych, o, raz, dwa, trzy, 4, 5, 18, a w tym białym tylko 1 głowa. Ciekawe. Czyli przy odkryciu, jak rozumiem, towarzyszy tyle głów, tyle osób. Wspaniałe. O, rzeczywiście, wszyscy pracują nad różnymi pomysłami, ale każda grupka ma zbiór i cel ten sam. Zbiór tych samych słów, chociaż się różnią, dyskutują. Ojej, nawet czasami trudno im spać. O, widzę, że jedna z osób, która jest w tym błękitnym kolorze, całą noc chodzi od okna do drzwi, od okna do drzwi. Zastanawia się nad czymś. Pewno szuka rozwiązania czegoś, rzekł wiązkowy mędrzec. Pewno tak. Tak wygląda to wszystko w 5. wymiarze. A jak wygląda to w 4. wymiarze? Czy możesz mi pokazać? Oczywiście, chodź ze mną. Idę. Tak, idź. A ja zaglądam przez dziurkę od klucza. O, w 4. wymiarze widzę, że są 3 grupy odkrywców. Jedni, którzy odkrywają wszystko to, co jest związane z ziemią. Ci drudzy odkrywają wszystko to, co jest związane z duchowością. A ci trzeci odkrywają wszystko to, co jest związane z duszą. O, ciekawe. Każdy z nich zajmuje się czym innym. Ci, którzy są przypisani ziemi, robią różne odkrycia w ramach tego, co już jest, ale krok dalej. O, faktycznie, rzeczywiście. Ciekawe. O, jakie piękne krzesło. Cudowne. Takiego jeszcze nigdy nie widziałem, rzekł, zaglądając przez dziurkę od klucza. Widzisz? Zapytał Globus z daleka. Oczywiście, że widzę. Wow, latający samochód. Na jakiejś powietrznej poduszce. Wygląda na to, żeby tak to było, ale nie wiem, nie jestem pewien. Faktycznie, rzeczywiście latający lata. Poduszki nie widać. O, jest, czyli dobrze wyczułem. Widzisz? Widzę. Stwarzają różne rzeczy. Naprawdę, tysiące różnych i to zupełnie innych niż były dotąd. Faktycznie. A ci od duchowości co robią? Wow, odkrywają, co jest w innych wymiarach poza 3. O, penetrują 4. wymiar, 5., 6., 7., 8., 9. Wow, koniec. Czyli do 9, tak? No tak, oczywiście, że Globus, skoro tak to zobaczyłeś. Rozumiem. Czyli dowiadują się, co jest od
1 do 9 za wyjątkiem 3, no bo o 3 wymiarze wiedzą wszyscy ci, którzy wiedzą. Pytanie, czy wszystko wiedzą? No może nie wszystko, ale na ten czas pewno wszystko. No to zobacz, co robią ci kolejni. O, widzę. Ci penetrują kolejne wymiary aż do 14 wymiaru. I wszystko o tych wymiarach wiedzą. No widzisz, ilu jest naukowców? Widzę, wielu. A ty jakim byłeś do tej pory? No ja, no wiesz, może 1., 2 wymiar, może tak na dobrą sprawę, czasami w 3 wymiarze na wielu sprawach i rzeczach się znałem. No o 4 może czasami zahaczałem. Czasami tylko, czasami. No ale widzisz, dziewczynka przyszła do ciebie ze szkoły i pyta o to, skąd brałeś informacje, odpowiedzi. Czy teraz potrafisz jej powiedzieć? No pewno, że tak, teraz potrafię. Z 1., 2 wymiaru, z 3, bo w tym wymiarze żyję, i od czasu do czasu, z 4. No wiadomo, mogę poszerzyć świadomość, mogę więcej coś wiedzieć i znać, ale oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest mi to przeznaczone. Nawet nie znam swojego koloru. W tym 1. wymiarze, który mi pokazałeś, a był to 6. wymiar, tam widziałem różne kolory. Który jest mi kolor przypisany? A, to cię ciekawi, zapytał Globus. Jest ci pisany kolor biały. Wow! To jeśli kolor biały, to do jakiego dojdę wymiaru? No, do 14. Czy ja dam radę? Mam już te swoje lata i mam tyle lat, ile mam. Czy dam radę? I w ogóle komu są te informacje, wiadomości, wiedza potrzebna? Potrzebne. Aż z tylu wymiarów. Co ja z tym zrobię? No, widocznie będziesz miał takie osoby, które potrzebują tej wiedzy i tej informacji. No, pewno tak będzie. Ale jak mnie zaczną pytać, na którym oni sami są wymiarze, to co im odpowiem? No co ty jesteś, wróżka czy co? Co się będziesz martwić? Po prostu powiesz to, co na ten czas ci przyjdzie na myśl, do głowy. No tak, rzeczywiście, faktycznie, co się będę przejmował i denerwował. Ale wiesz, co jest istotne i ważne, jeśli chodzi o tą podróż i uczestnictwo w niej, że każdego dnia trzeba, żebyś się zastanawiał, co dzisiaj odkryłeś, co dzisiaj nowego poznałeś. Słowo poznanie, słowo odkrycie mają ogromne znaczenie. Rozumiem, rzekł wioskowy mędrzec. Poznanie, odkrycie to i zapewne znanie, gdy już znam to na 100%, czy nawet może na 90 kilka. Tak, uświadomienie każdego dnia, co poznałeś, co odkryłeś, jest bardzo ważne dla każdego naukowca, odkrywcy. Dobrze, wspaniale, rzekł wioskowy mędrzec. A czy jeszcze coś jest ważne i istotne w tym świecie nauki? No pewno, że tak. Ciekawość, zainteresowanie, atrakcja do tego, co chcesz poznać i znać. No i oczywiście zanim występuje ciekawość i zainteresowanie, to jest obowiązek i wymaganie tego, co trzeba każdego dnia, żeby móc dojść do ciekawości, która buduje choćby do zainteresowań. No wiem. Później już jak jesteśmy w ramach czegoś, czym zainteresowani,
to stajemy się profesjonalistami, specjalistami, nawet znawcami. Tak, 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 faktycznie, tak jest. A więc tyle słów jest ważnych i istotnych. Rozumiem. Ale istotne i ważne jest, by każdego dnia pytać o nowe, to co poznane. Rozumiem, że jak nowe, to to co poznane i zmierzać do tego aż mocno tak, by było znane. No i odkrycie. Poznane, odkrycie. Ciekawość, zainteresowanie. Hobby, profesjonalizm, bycie ekspertem. Tak dużo ważnych słów. No to co? Wracamy? No, możemy wrócić. Oczywiście. Wszystko widziałem przez dziurkę od klucza. Naprawdę, wszystko. Wszystko już wiesz? Nie wiem, czy wszystko wiem, ale na pewno jestem świadomy, że świat nauki, który mi pokazałeś, był dla mnie widoczny na moim poziomie świadomości od 6. wymiaru. Tak, 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 oczywiście, tak, tak. Ale jesteś odkrywcą, naukowcem, jest ci biały kolor pisany, więc dalej się rozwijaj, rzekł Globus. I w tym samym momencie, jak to powiedział, stawił się przed drzwiami. Jak ty to zrobiłeś? Że ja byłem przed drzwiami w 3. wymiarze, zaglądałem przez dziurkę od klucza, ale w swoim sercu, w głowie, wszędzie czułem, że byłem. Podróżowałem z tobą do tego świata nauki. A, to moja tajemnica. Miałem ci ją oczywiście zdradzić, ale powiem szczerze, że jednak zachowam tą informację, wiadomość, wiedzę w tajemnicy, bo być może kiedyś, gdy będzie taka możliwość i okoliczność, powiem ci o tym. I może cię nawet zaproszę w kolejną podróż. Naprawdę? No tak, jak troszeczkę będziesz wyżej świadomością. W 7., 8. albo 9. może wymiarze. Ojej! Mam taką ogromną chęć, żeby tam trafić i tam się dostać i wszystko wiedzieć o tych wymiarach. To dobrze, to dobrze. No i wtedy może też ci zdradzę tą tajemnicę, rzekł Globus. Serdecznie ci dziękuję, a proszę cię bardzo. Już teraz wiem, dlaczego dostałem globus od swojego dziada, a dziad od swojego dziada. Już wiem, jesteś bardzo mądry. Aha, widzisz, dziad ci pewno nie powiedział, że jak patrzysz na mnie od czasu do czasu, to wzrasta twoja mądrość. A muszę dziewczynce powiedzieć, żeby poprosiła mamusię, żeby kupiła jej globus. Skoro moja mądrość rośnie i wzrasta, gdy na ciebie patrzę, to może niech i ona tak ma w swoim życiu. A powiedz jej, powiedz. Tak w życiu jest. Globus pomaga wzrastać w mądrości. Gdy na mnie oczywiście patrzysz. Patrz. A póki co, dziękuję ci serdecznie, że chciałeś ze mną podróżować do świata nauki. To ja ci serdecznie dziękuję. No bardzo cię proszę. Dziękuję. Wracam do dziewczynki. Już mam odpowiedzi na jej pytania. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję.